Witajcie na Autosave, moi drodzy. Bardzo miło mi jest tutaj was gościć. Dzisiaj do zaprezentowania wam mam grę Songs of Wrath, czyli RPG, który jest niebotycznie trudny, bardzo ciężki, losowo generowany i wszystko praktycznie, co się w nim dzieje, prowadzi do tego, że umrzemy w końcu. Zresztą będziecie mogli się o tym przekonać. Jeżeli podoba wam się materiał, zostawcie subskrypcję, zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz, ślad po sobie, bardzo mi to pomaga i zapraszam was serdecznie do obejrzenia materiału. Songs of Wrath, czyli gra, którą już chciałem nagrać długiego czasu, jednak wcześniej nie było zupełnie wersji polskiej. Rozmawiałem z twórcami, dostałem informację, że miała być, ale jednak nie było. Teraz, jak się okazuje, już wersja polska jest, a że w grze jest dużo tekstu, no to tej wersji polskiej potrzebowałem, bo wiecie, jak to wygląda z moimi tłumaczeniami. Zacznijmy sobie grę. Jest to Songs of Wrath, jest grą taką tekstową z odrobiną grafiki na to nałożoną. Można powiedzieć, że jest to troszeczkę RPG, troszeczkę no głównie właściwie RPG na dobrą sprawę, mocno fabularyzowany. Zobaczmy, jak to wygląda. Tryb fabularny, nasza ostatnia nadzieja. Jest to wersja demo. Jak chcecie sobie sprawdzić, to wszystkie linki znajdziecie w opisie. Od jakiegoś czasu z twoją osadą jest coraz gorzej. Choroby, ubóstwo, niewystarczające zbiory. Nadszedł wreszcie czas, aby coś z tym zrobić. Oczywiście, że tak. Wybieramy sobie nikt autosave, zatwierdź. Wybierzmy sobie tutaj typka, który wygląda bardzo niebezpiecznie i wybierzmy również naszą specjalizację. Przeczytajmy. Ciało. Wartość ciała jest przydatna w wydarzeniach, które wymagają siły i wytrzymałości fizycznej. Umysł. Wartość umysł pomoże ci w wydarzeniach, które wymagają twojej inteligencji i wiedzy. Zwiększa szanse na zadanie krytycznych obrażeń. Zwiększa maksymalne obrażenia krytyczne i duch. Wartość ducha pozwala radzić sobie z wydarzeniami wymagającymi odporności psychicznej i siły woli i zwiększa unik w walce. Wybierzmy sobie może na start pojedyncze punkty umysł i duch i całą resztę dam w ciało, tak żebyśmy mieli tutaj coś do dyspozycji, jeżeli jakiś event się nam wydarzy, to żebyśmy mogli się przed tym eventem jakoś bronić. This world is a vast, ever-shifting labyrinth of shadows. How did it come to be? No one truly knows. Some whisper it was forged in battle. Others believe it has always lingered here, an eternal nightmare. Perhaps it was the cruel craft of gods who hate us. All we know for certain is this: it is the only world we have ever known. We dwell within its depths, wandering through ancient ruins. Like rats, we crawl on the bones of long-dead civilizations. Each of us singing a fragile song, desperate for it not to fade too soon. Few who dare to enter the wreckage ever return. Some seek peace. Yet most find only the abyss of madness. Some yearn for solace. But what awaits them is the rawest form of horror. And still, others venture deeper into this labyrinth, chasing answers, salvation, or perhaps the faintest glimmer of hope. But maybe you will be the one whose song finally endures. No i tak, pieśń szczurów, zaczynamy nasz prolog, początek drogi. Przez lata żyło ci się spokojnie w osadzie, gdzieś w głębi zniszczonego wraku.
Zagłębienie się w ten niebezpieczny labirynt było nie do pomyślenia, ale w końcu coś się zmieniło. Być może to opowieści o wędrowcach i handlarzach. Być może to pragnienie oderwania się od codzienności towarzyszyło ci od zawsze. A może to kryzys, który dotknął twoją społeczność i popchnął cię w tę podróż. Ważne, że pewnego dnia przygotowujesz zapasy i niezbędny sprzęt. Żegnasz bliskich, obiecując, że wrócisz. Wiesz, że wszyscy na ciebie liczą, mają nadzieję, że wrócisz niosąc skarby, które ocalą wioskę. Gdy opuszczasz wioskę, podchodzi do ciebie stary Morhan, starszy wioski. Mówi ci o miejscu, w którym najlepiej rozpocząć poszukiwania. Opowiada ci o plotkach i legendach o starożytnym miejscu zbudowanym rękami innymi niż ludzkie. Podobno można tam znaleźć niewyobrażalne bogactwa, które uratują osadę. Rozmawiasz przez chwilę z Morhanem, po czym w końcu wyruszasz, mając w głowie przynajmniej jakiś niejasny cel. No i zaczynamy. Autosave, nasza postać, 15 punktów życia, 0 expa, ciało 3, umysł 1, duch 1. Odpoczywamy sobie w obozie. Zwróćcie uwagę, po prawej stronie mamy nasz armor, naszą zbroję, aktualnie jest to Space Suit 1 zbroi, mamy naszą broń, Techno Crossbow, nieźle, atak 1, złom 0, złom to jest taka waluta i jedzenie, które nam powinno wystarczyć na naszą podróż. Który dzień i PA, nie do końca wiem czym jest PA, no ale zaraz pewnie punkty akcji, ale zaraz zobaczymy dokładnie. Jeszcze po lewej stronie mamy apteczki oraz możemy leczyć się stricte jedzeniem. Ruszaj dalej. I teraz od nas zależy, gdzie my właściwie pójdziemy. Mamy do wyboru kilka takich nie do końca opisanych miejsc. Mamy puste korytarze, pusta sala, no bezpieczeństwo, ale nic się tutaj nie dzieje. Zbroja energetyczna, zbroja do zebrania, szansa na walkę, zbiornik wodny i tutaj chyba pójdę oraz mamy również przeciwników. No tylko, że z naszym ekwipunkiem nie wiem, czy ja chcę jeszcze walczyć, bo coś czuję, że przeciwnicy nas rozniosą w pył. Spróbujmy sobie ten zbiornik wodny, może nam dam to troszeczkę zapasów. Zobaczmy. Docierasz do zagłębienia wypełnionego ciemną wodą. Czujesz, jak emanuje od niej zimno. Patrzysz na spokojną powierzchnię wody. Po chwili dostrzegasz kształty poruszające się pod nią. Używając swojej broni próbujesz złapać kilka stworzeń czających się poniżej. W końcu udaje ci się złapać i wydobyć kilka stworzeń, które nadadzą się do jedzenia. Jedzenie plus 5. No i dokładnie super, bo w tej grze jest olbrzymi problem z jedzeniem. Za każdym razem właściwie jak w to grałem i robiłem sobie takie krótkie rundki, to brakowało mi jedzenia. Kontynuuj. Okej, co my mamy tutaj jeszcze do zrobienia? No i tak, dobra, to już mi się przypomniało, co to jest. Punkty akcji. 3 razy jeszcze możemy pójść do jakiegoś miejsca i po tym kończy się dzień i ta cała plansza jest odświeżana. Spróbujmy w takim razie może niosący stare prawa, mistrz pojedynków. Co ja bym chciał tutaj zrobić? Jeszcze znak zapytania mamy. Może z mutantem byśmy sobie spróbowali zawalczyć? Mam trochę jedzenia, to w razie czego możemy się wyleczyć. Chociaż nasz damage jest straszny. No spróbujmy. Niosący stare prawa. Trafiasz na dziwną salę, ozdobioną podartymi sztandarami. Po środku sali stoją masywne sylwetki, otacza je dziwna aura autorytetu. Odziani są w długie, ciężkie szaty ozdobione symbolami starożytnej sprawiedliwości. W rękach trzymają dziwne berła, przypominające jednocześnie broń i insygnia. Ich przywódca stwierdza, że musisz stanąć przed obliczem starych praw, oddać im honor albo odejść, skazując się na wieczny chaos. No, skłóćmy się na rytuał, zobaczmy, co się wydarzy. Przecież nic złego się nie może wydarzyć, w żadnym wypadku. Zgadzasz się poddać rytuałowi osądzenia. Kultyści otaczają cię, a ich starożytne insygnie zaczynają lśnić. Wypełnia cię poczucie bycia obserwowanym przez coś nieludzkiego, wszechwiedzącego. Twoje przyszłe czyny mogą cię ocalić albo zgubić. Czujesz to i w tej chwili nie masz co do tego żadnych wątpliwości. Czujesz, że coś ocenia twój charakter. No, jesteśmy chyba całkiem dobrym
mamy dobrą postać, więc może nie będzie z tym problemu. W końcu czujesz spokój. Cokolwiek poddało cię ocenie, musiało uznać, że nie jesteś godzien. W twojej głowie pojawia się nagły, oślepiający błysk. Czujesz się, jakby ktoś uderzył cię czymś niesamowicie ciężkim prosto w twarz. Padasz na kolana, zamglonym wzrokiem widzisz, jak kultyści odwracają się i odchodzą, zostawiając cię samego. O, -7 zdrowia! No co ty gadasz w ogóle? Przecież to jest połowa mojego życia. Leczymy się? I teraz walka, jak mi się trafi jakaś, to jestem stracony. Dobra, wyleczmy się 2 razy. Spróbujmy z tą zbroją. Może będzie... Chociaż wydaje mi się, że do energetycznej jest umysł potrzebny. Spróbuję najpierw mistrz pojedynków. Jeszcze punkty akcji mamy. Nagle na twojej drodze pojawia się dziwna istota. Choć częściowo ludzka, większość jej ciała jest cybernetyczna. Na jej dziwnej, półmechanicznej twarzy widzisz nienaturalnie szeroki uśmiech. Istota mówi ci, że kocha walkę, ale uczciwą. Należy do bractwa, którego członkowie przemierzają wrakowisko, szukając pięknej śmierci w chwalebnym pojedynku. No i miło. Proponuję, byś się z nim zmierzył. Jeśli wygrasz, otrzymasz hojną nagrodę. Jeśli przegrasz, cóż, nagrody nie będą ci już potrzebne. No i tutaj bardzo łatwo jesteśmy w stanie zginąć. Czy chcesz podjąć wyzwanie? No dawaj. Zgadzasz się na pojedynek. Walka, uwaga! Cyborg wykonuje dziwaczny piruet, kłania ci się, jednocześnie dobywając groźnie wyglądającej broni. Odkłada na bok ciężką torbę, informuję cię, że jeśli wygrasz, możesz ją zabrać. Zdrowie wroga 12, atak wroga 5. Atakuj. Zaatakowałem go. Ile on ma życia? Jesteś gotów do dalszej walki. Nie ma czasu na zwłokę. Zaciskasz dłoń na broni i rzucasz się do ataku. O, zaatakował mnie, widzę. Czy ja mogę się w trakcie walki wyleczyć? Zdrowie wroga 11. Wiesz, ja tutaj umrę zaraz. Mogę się wyleczyć. Dobra, wyleczmy się już na maksa, bo coś czuję, że to się nie skończy dobrze. Ja tylko mu 1 punkt obrażeń zadaję. Mam bardzo słabą kuszę aktualnie. Atakuj. Dobra, to już było. Znowu. No nie ma najmniejszej szansy, żebym ja to wygrał niestety. Koniec. Koniec pieśni. W końcu brakuje ci sił. Chcesz iść dalej, ale nie możesz. Podróż w głąb wrakowiska okazała się dla ciebie zbyt wielkim wyzwaniem. Zapadasz się w ciemność starożytnych wraków i ruin dawno... i ucięło. Pewnie dawno zapomnianych. Czy mówiłem, że ta gra jest trudna? Jest trudna. Dobra, mamy następną rozgrywkę i co my tutaj ciekawego w ogóle mamy? Ciało i zagrożenie, ale mamy ciała 3. Może to będzie wystarczające, żeby przejść dalej. Tutaj mamy również kombinezon kamuflażowy i to też wygląda ciekawie. Spróbujmy, zacznijmy sobie od tego. Wygląda jak Spider-Man w ogóle. W rosnących w kącie grzybowych zaroślach zauważasz porzucony kombinezon maskujący. Jego powierzchnia wciąż delikatnie mieni się w świetle. To kombinezon kamuflażowy, zbroja 3. Dużo lepszy od tej, co mamy teraz. Jeśli weźmiesz tę zbroję, zastąpi ona tę, którą obecnie nosisz. Oczywiście, że tak. Zakładasz kombinezon, czując, jak wtapia się w otoczenie. To może zdecydowanie pomóc w sytuacjach zagrożenia. Super. Okej, mamy nową zbroję. Bardzo dobry początek. Pierwsza runda, nowa zbroja. Chyba tamtą zbroję też powinienem złapać. Towarzysz! O! Wydaje mi się, że złapaliśmy, w sensie wylosowaliśmy dużo lepsze 40 zdrowia, dużo lepsze rzeczy do znalezienia. 40 zdrowia, zobaczcie ile on ma, golem bojowy. Towarzysz, czarna studnia, próżnia i myślę, że możemy później pójść do jednego z tych. Odpuścimy sobie walki jak na razie. Towarzysz. AT-44, pies. Gdy idziesz jednym z ciemnych korytarzy, nagle słyszysz dziwny dźwięk. Po chwili rozpoznajesz go jako odgłos 4 kończyn. Coś cię śledzi. Zastanawiasz się, czy spróbować się ukryć, czy przygotować do walki. Nie masz jednak szansy na podjęcie decyzji. Nagle z ciemności wyłania się kształt. Pies? Piesek. Rozpoznajesz go jako małego czworonoga. Słyszałeś o takich stworzeniach. Nazywano je psami. Ten cię nie atakuje. Pies podchodzi bliżej i przykrzywia głowę, wpatrując się w ciebie. Zauważysz, że poza głową i kilkoma organicznymi elementami, pies ma liczne cybernetyczne ulepszenia. Pogłaskaj psa, oczywiście, że tak.
Plus 10 do jakości gry. Automatycznie. Podchodzisz i delikatnie głaszczysz psa po głowie. Wydaje się być bardzo zadowolony. Zauważasz, że na cybernetycznym pancerzu zwierzęcia widnieje oznaczenie AT-44. Decydujesz się, że to będzie jego imię. Idziesz dalej, a twój nowy towarzysz podąża tuż za tobą. Wspaniale. No i zobaczcie, mamy teraz 2 punkty ataku. Za każdym razem, jak my atakujemy, atakuje również nas pies, który zadaje 1 punkt obrażeń. Zobaczmy sobie może ciało, zagrożenie, próżnia. Co tutaj będzie? Stoisz przed gigantyczną przepaścią. Szybki rzut oka na ściany pozwala zauważyć, że nierówności ścian można wykorzystać do przedostania się na drugą stronę. Byłoby to jednak bardzo wyczerpujące. Niemniej jednak nie masz innego wyboru. O! Niestety okazuje się, że jesteś za słaby, zanim docierasz do wyjścia pomieszczenia. Jesteś niemal bez sił, ledwo udaje ci się uciec, masz z tym poważne problemy. O kurde, no niestety nie udało się zrobić tak, jak chciałem, żeby zrobić. Spróbujmy w takim razie, tutaj do ducha to na pewno nie idziemy. Spróbujmy pójść sobie na łupy, spróbujmy sobie pójść na... Aha, chyba i tak będę musiał pójść na wszystkie 3. Dobra, łupy. Stajesz na krawędzi głębokiej studni. Jej dno ginie w zupełnej ciemności, nie sposób określić, co tam jest. Jednak, kiedy przyglądasz się lepiej, widzisz na dole błysk. Być może znajduje się tam coś cennego. Schodzimy na dół, oczywiście, że tak. Postanawiasz sprawdzić, co tam błyszczy na dnie. Przygotowujesz się najlepiej jak możesz i rozpoczynasz powolne i ostrożne zejście na dno. W końcu udaje ci się bezpiecznie zejść na dół. Okazuje się, że było warto ryzykować. Zbierasz kilka przedmiotów, które wydają się bardzo wartościowe. Kiedy nie widzisz już nic cennego, zabierasz się do powrotu na górę. Złom plus 40, czy coś będziemy mogli kupić. Spróbujmy sobie sygnał alarmowy zobaczyć. I chyba czeka nas walka, tak mi się wydaje. Słaby sygnał alarmowy. W pewnym momencie do twoich uszu dociera wysoki, piskliwy dźwięk. Na początku jest bardzo słaby, ale szybko narasta. Źródło dźwięku jest bezpośrednio przed tobą, więc szybko kierujesz się w tamtą stronę. Źródłem sygnału okazuje się urządzenie alarmowe leżące na podłodze obok okaleczonego ludzkiego ciała. Przy nim znajduje się także plecak zawierający kilka cennych przedmiotów. Złom plus 7. Okej, czyli te 40 złomu to było bardzo dużo jak na standardy tej gry. Musimy przejść teraz do kryształów telepatycznych. Chyba że spróbujemy walkę. Zadaję 2 punkty obrażeń. 3 tury będę potrzebować, żeby go zabić. On mi zada przez 3 tury 9 punktów obrażeń. No przeżyję, no ale... ale słabo wyjdzie mi to przeżycie. Dobra, próbujemy no. Próbujemy. Może nie trafi, może jest tutaj mechanika nietrafiania. Dziwaczne, groteskowo wykrzywione stworzenie lustruje cię swoimi 3 oczami. Przekrzywia głowę i jakby nad czymś się zastanawiało. No rzeczywiście, są 3 oczy. W końcu maluje linię na swoim czole, żółto-zieloną mazią, sączącą się z gnijących ran. Po czym rzuca się na ciebie. Zdrowie wroga 5, atak wroga 3. Zobaczmy. Ona ma atak wroga 3, ja mam 3 obrony, więc nie wiem, czy to się po prostu odejmuje. Jakby tak było, to by było super. Atakuj. Mutant atakuje cię z wrzaskiem, jego pazury ledwie mijają twoją twarz. Odpowiadasz atakiem, celując w jego słabe punkty. Nic mi... Nie, zrobił mi jednak. Twoje zdrowie to minus 3. No to po co mi jest, przepraszam, ta zbroja? No dobra. Atakujemy. No jeszcze raz i przeciwnik już przegrywa. Czy on mi też zadaje obrażenia od razu? Dziku spada, wyjąc w agonii. Jego groteskowe ciało przestaje się poruszać, a ty oddychasz z ulgą. Uszkodzenie ekwipunku. Pancerz minus 1 i broń minus 1. Mamy 0 ataku aktualnie. Złom plus 4, jedzenie plus 2 punkty doświadczenia otrzymałem. Udało ci się przetrwać kolejny dzień. Czas odpocząć choć trochę. Doświadczenie plus 15. Postęp zapisany. Jest piesek, lojalny towarzysz, który zaatakuje każdego twojego wroga. Zadaje jedno dodatkowe obrażenie przy każdym twoim ataku. Poza tym jest niesamowicie słodkim, półmechanicznym pieskiem. No i o to chodzi właśnie dokładnie. Wyleczmy się to odrobinkę. Tak do 7 punktów i ruszamy dalej. Co nas czeka drugiego dnia?
Zepsuty robot, miecz energetyczny. Tak jest, poproszę. W cieniu zrujnowanej komory widzisz miecz energetyczny. Jego ostrze wciąż migoce delikatnym światłem plazmy. Moc broni 2. Oczywiście, że tak, weź broń. Zabierasz miecz, czując jego idealne wyważenie. Ostrze emituje niszczycielską energię, gotową przyciąć każdy pancerz. Ogólnie ta gra jest mocno losowa. W sensie, jeżeli podczas pierwszych, myślę, tych 2 dni nie trafią nam się dobre tutaj karty, dobre lokacje do odwiedzenia, no to niewiele będziemy w stanie zrobić. Ja bym chciał znaleźć jakiś sklep, bo mamy 51 złomu. W ogóle z tymi przeciwnikami to ja nie chcę walczyć, bo sobie nie poradzę. Opuszczona kryjówka, zepsuty robot. Spróbujmy sobie tą opuszczoną kryjówkę zobaczyć. Mam nadzieję, że nic mi się nie stanie. W gruzach odkrywasz dziwną intencjonalność, jakby ktoś chciał coś tutaj ukryć. Może coś cennego? Zaczynasz przeszukiwać to miejsce, aby odzyskać wszystkie cenne przedmioty. Złom plus 27, po prostu, czyli 78 złomu. Szkoda, że to nie daje dodatkowych punktów. Łupę zagrożenie. Spróbujmy również. Zepsuty robot. Ostatni raz jak wzięliśmy łupy, to nam się nic nie stało. Może teraz będzie podobnie. Trafiasz na uszkodzonego robota. Zastanawiasz się, czy uda ci się go naprawić i ponownie uruchomić. Drugi towarzysz. Spróbuj. Spróbuj. Robot nie był tak uszkodzony, jak początkowo się wydawało. Szybko wstaje i patrzy na ciebie swoimi delikatnie świecącymi oczami. Po chwili robot rusza w głąb korytarza, zaczyna przenosić ci cenne znaleziska. Niedługo potem mała kolekcja drogocennych przedmiotów zbiera się u twoich stóp. Złom plus 10, no i super. Co prawda niewiele mi to da aktualnie, no niech będzie. Dobrze, mamy jeszcze 2 punkty akcji. Boję się iść na znak zapytania, bo to się nie skończy zbyt dobrze. Toksyczne świetliki, wyładowania, umysł, szansa, starożytne laboratorium. Spróbujmy. Dziwne urządzenia wydają się być... A, to jest zbrojeniowe. Wydają się być czymś, co kiedyś służyło do wytwarzania i ulepszania broni. Przyglądasz im się z nadzieją, licząc, że uda ci się z nich skorzystać. Niestety, nie jesteś w stanie pojąć, jak te urządzenia działają. Wzruszasz ramionami i ruszasz dalej. No, niestety, niewiele mi to dało. Mamy do wyboru teraz toksyczne świetliki oraz wyładowania, przy czym wyładowania nie dają nam szansy, a tylko zagrożenie, a toksyczne świetliki dają nam szansę. Myślę, że jeżeli mamy jakąś szansę na cokolwiek, to warto się tam udać. Nagle ciemność rozświetla dziwna niebiesko-zielona poświata. Świecący pył zaczyna cię otaczać, a jego ruchy wydają się celowe. Wygląda jak rozproszona istota, która cię bada i obserwuje. Boisz się ruszyć, nie wiedząc, co będzie dalej. Oberwaliśmy. Ale żyjemy. Świetliste cząsteczki zaczynają szybko przenikać do twojego ciała przez nos, usta, uszy. Czujesz delikatne ciepło rozchodzące się wraz z twoją krwią. Po chwili ogromny ból powala cię na ziemię. Upadasz, plując krwią, mając wrażenie, że to koniec. Na szczęście wszystko mija, ale jesteś wyczerpany i ranny. O, -3 zdrowia. O kurde. Udało ci się przetrwać kolejny dzień. Odpoczywamy. Doświadczenie plus 15. Nie wiem, ile potrzebuję uzbierać. Postęp zapisany. Chyba 100. Tak zakładam, że 100 punktów muszę uzbierać. Jedzenie nam się kończy. Zjedzmy sobie coś, do 5 punktów chociaż i ruszamy dalej. Coś czuję, że 3. dzień będzie naszym dniem ostatnim. Pusta sala. Pusta sala, ogólnie wszystkie te takie miejsca, które oferują bezpieczeństwo, one nic nie oferują sobie, ale zużywają nam punkty akcji. W ogóle mamy tylko 1 punkt akcji, zwróćcie uwagę. Czyli mamy tutaj tylko jedno miejsce do wybrania. Spróbujmy zbroję do zabrania. A jest może jakieś osada. To na pewno będzie walka. Skrytka przetrwania, ukryta krypta, radioaktywny skarb. Szkoda, że nie ma sklepu jakiegoś. Mógłbym pójść do osady, zobaczyć, czy... Bo jedzenie mi się kończy. Jak mi się jedzenie skończy, to będzie koniec, a ja mam bardzo dużo złomu. Spróbujmy, no. Nie mamy wiele do stracenia. W różnych zakątkach wrakowiska czasem powstają całkiem dobrze funkcjonujące osady. Docierasz do jednej z nich. Mieszkańcy, początkowo ostrożni, ostatecznie zdają się cię akceptować. Od pewnego czasu osadę nęka grupa mutantów. Zabijają ludzi i kradną jedzenie. Mieszkańcy proszą cię o pomoc w pozbyciu się tych ohydnych stworzeń. No nie mogę wam pomóc, przykro mi, bardzo bym chciał, ale nie dam rady.
Nie masz na to czasu, to nie twój problem. Każdy musi radzić sobie sam. Mimo błagań i łez idziesz swoją drogą. Koniec dnia. No i to było bardzo, bardzo szybko. Nie mam jedzenia, to jest mój ostatni posiłek. Doświadczenie +5. Postęp zapisany, ruszaj dalej. Rozdział 1. Twoja podróż trwa bez końca. Nigdy nie podejrzewałeś, że wrakowisko może być tak ponurym miejscem. Myślisz o tym jak o cmentarzu, ale jest on pełen dziwnego, niebezpiecznego i mrocznego życia. Zastanawiasz się, czy dobrze zrobiłeś, opuszczając swoje rodzinne miasto. Ale pamiętasz o najważniejszym. Robisz to, żeby ocalić swój lud, aby dać im nadzieję na zbawienie. Myślisz, że znajdziesz go w miejscu, do którego właśnie przybyłeś. Wnętrza, przez które przychodzisz, noszą wiele śladów zniszczenia i upływu czasu, ale widzisz w nich coś innego. Coś zupełnie ci nieznanego. Wydają się obce, jakby pochodziły z zupełnie innego świata. No to jest chyba to miejsce, o którym mówił nam ten pierwsza osoba, ten wódz wioski, czy coś takiego. Pomimo zniszczeń i niewątpliwej starożytności tego miejsca, wydaje się ono także w jakiś sposób bardziej zaawansowane niż wszystko, co znasz. Prawdopodobnie jest to tajemnicze miejsce, o którym mówił Moran. Są w ogóle problemy tutaj z tłumaczeniem, ale to myślę, że nie jest jakiś duży problem, żeby zrozumieć, o co chodzi. Wędrujesz po tym wnętrzu jak w szalonym śnie. Wygląda na to, że... jak z szalonego snu. Wygląda na to, że nie jesteś tu pierwszy. Ciężko ci znaleźć coś wartościowego. Powoli tracisz nadzieję, że legendy okażą się prawdą. W końcu natrafiasz na znajomy kształt. Po ogarnięciu kurzy odkrywasz starą, zgniłą książkę. Gdy przeglądasz rozpadające się strony, okazuje się, że rozumiesz niektóre fragmenty. Wspominają o starożytnym, porzuconym artefakcie, który może przynieść zbawienie twojej osadzie. Zabierasz więc księgę ze sobą i z gotowością, by podążać za jej wskazówkami. Idziesz dalej w poszukiwaniu tajemniczego artefaktu. Okej, ostatnie jedzonko. Jeżeli ja teraz już jedzonka nie znajdę, no to będzie problem. Miecz energetyczny, widzę, że jest broń do zebrania, ale to już mamy. Weźmy sobie apteczkę. Apteczkę znajdujesz automatyczną apteczkę, która nadal działa i jest w dobrym stanie. Zawiera podstawowe środki do oczyszczania i zamykania ran, środki lecznicze i przeciwbólowe oraz stymulanty. Zabierasz apteczkę ze sobą. No to ja myślę, że apteczka 5 punktów życia leczy. Zobaczcie, ile tu jest przeciwników. Dobra, zobaczmy, czy ten miecz będzie jakiś lepszy, czy to się może generuje. To już czytaliśmy. Moc broni 2. Dokładnie to samo. Dokładnie to samo. No zostawmy broń. Jego rdzenie energetyczny wygląda na niestabilny. Okej, na koniec myślę, że spróbujmy sobie jakieś walki. Widzę tutaj 2 mutantów. Tutaj w ogóle te walki, ta walka na przykład, ta walka, to są walki nie do wygrania. Oni na hita zadają na turę 17 punktów obrażeń. Już ta walka będzie problemem, bo ja zadaję 3 punkty obrażeń w ciągu jednej tury, więc nawet tutaj nie mam szansy, żeby wygrać. Bo oni mi zadadzą 12. Nie mam też jedzenia, żeby się uleczyć, więc spróbujmy znak zapytania. Co tutaj będzie się czaiło? Robot strażnicy, świetnie! To jest dokładnie to, co chciałem zobaczyć. Twój ruch uruchamia strażniczego robota, który natychmiast przygotowuje się do walki. Zamierza bronić za wszelką cenę tego, co dawno zostało porzucone i zapomniane. Jest ostatnim strażnikiem tego, co już nie istnieje. Zdrowie wroga 6. Ale nie jest wytrzymały. Powinniśmy go pokonać 2 tury, ale on mnie też pokona 2 tury, więc... Atakuj. Robot aktywuje swoje bronie, a ty odpowiadasz z serią precyzyjnych ataków, starając się go nie unieszkodliwić. Moje zdrowie 5, zdrowie wroga -3. Dobra, ostatni atak. Tak. Dobra, przeżyliśmy. Ostatni atak, jeżeli wygrywamy, to nam nie zadaje obrażeń, więc super. Robot upada z hukiem, a jego mechaniczne części rozsypują się po ziemi. Udało ci się pokonać jego ostatnią linię obrony. Uszkodzenie ekwipunku. Dobra, już myślałem, że będzie uszkodzenie ekwipunku, ale nie ma, na szczęście. -0. Złom +4, jedzenie +0. To niewiele mi to pomogło, niestety. Nie ma co tutaj z nimi walczyć, ale jako już i tak już przegrywamy, to chodźmy sobie na najtrudniejszego przeciwnika. Chcę zobaczyć, jak wygląda wściekły golem, który ma 30 życia i w ciągu tury zaatakuje 20 punktów obrażeń. Wygląda jak troll ze Skyrima. Z ciemności wyłania się ogromna, futrzasta postać. Golem czystej furii ryczy, odsłaniając rzędy ostrych kłów, gotowy zmieść wszystko na swojej drodze. Zdrowie wroga 30, atak wroga 18. Kontynuuj, atakuj.
Jego ryk wstrząsa otoczeniem, ale ty odpowiadasz precyzyjnymi ciosami, które powoli osłabiają potwora. Nie, myślę, że bez szału. Koniec pieśni! No i okazało się to zbyt trudne. To było Songs of Rats, moi drodzy.